Cześć! Już od tygodnia nie mogę umyć garnków, ponieważ mam w zlewie pacjenta. Jak widzicie, jest to piękny pęd zielistki. To, co tutaj widzicie, to tak zwane rozmnóżki zielistki. No i dzisiejszy film będzie traktował o tej całkiem sympatycznej roślince. Takie pęki młodych roślinek na końcach długich rozłogów mogą pozostać oczywiście na roślinie, ale można również je wykorzystać do rozmnożenia takiej rośliny. No i dzisiaj będę to właśnie robił. Zobaczcie, ile z takiej rozmnóżki można mieć roślinek. Ciekawostka jest taka, że takie rozmnóżki, a właściwie te pojedyncze egzemplarze, można również posadzić w ogródku. Oczywiście letnią porą. I wtedy będą tworzyły bardzo ładną rabatkę. Ale ja dzisiaj mam zamiar posadzić tą oto roślinę do zwykłej doniczki, ponieważ nigdy nie miałem jeszcze do czynienia z zielistką. Będzie to mój debiut. No to zapraszam. Jako że moja wiedza na temat zielistki jest praktycznie zerowa, postanowiłem zasięgnąć wiedzy z tej oto książki. Zobaczcie, jest tutaj poświęcony rozdział zielistce, która właściwie prezentuje się na tym właśnie zdjęciu zupełnie tak samo jak moja roślinka. Tutaj jest taka właśnie rozmnóżka, która prawie wygląda identycznie jak ta moja, którą właśnie posiadam. No to ja teraz przystępuję do intensywnego, szybkiego czytania tego rozdziału, a Was zapraszam na dalszą część filmiku. Takie młode roślinki najlepiej posadzić do doniczki o średnicy około 8-10 cm. Ja sobie tutaj dam na samo dno taki papier śniadaniowy, żeby ziemia nie wysypała się przez otwór. No i dosypię ziemi. Zielistka, z tego co przeczytałem, nie ma absolutnie żadnych wymagań glebowych. Ja przygotowałem taką mieszankę z domieszką perlitu, keramzytu, a także torfu. Równie dobrze zielistka może być uprawiana w hydroponice. Można jeszcze zastosować taki sposób, że jeśli posiadamy roślinę mateczną, to nie obcinamy takiej rozmnóżki, tylko obok rośliny matecznej stawiamy nową doniczkę i taką rozmnóżkę tam umieszczamy. No i wtedy razem z mamą dzieciaki rosną. I kiedy pojawią się już nowe listki, wtedy można odłączyć roślinę. Ja robię to w ten sposób, że utnę sobie właśnie taki mniej więcej odcinek. Myślę, że ten górny będzie tutaj najlepszy. Także utnę go sobie gdzieś mniej więcej w tym miejscu. No i taką roślinkę umieszczę bezpośrednio w tej doniczce. Bywa też tak, że roślina jest przerośnięta i wtedy możemy rozmnożyć zielistkę poprzez podział bryły korzeniowej. Należy wtedy w bardzo taki delikatny sposób rozerwać bryłę korzeniową, no i nową roślinę umieścić w nowej doniczce. Kiedy roślinka jest już przyzwyczajona do tego nowego środowiska, może się okazać, że wypuści na przykład pędy kwiatowe, kwiaty, a także młode roślinki, czyli te właśnie rozmnóżki. Zielistka jest także rośliną, która toleruje dosyć szeroki zakres temperatur. Oczywiście powyżej 0 stopni. Jeśli chodzi o wilgotność powietrza, no to najlepiej w lecie zraszać roślinkę, najlepiej codziennie.
Chronić należy też roślinę przed bezpośrednim nasłonecznieniem, głównie po to, aby uniknąć oparzeń. Pamiętać też należy, aby wietrzyć pomieszczenie, w którym rośnie zielistka, chociaż jest ona również bardzo tolerancyjna, jeśli chodzi o atmosferę. Także podsumowaniem, jest to roślina bardzo łatwa do uprawy, szczególnie dla początkujących miłośników roślin domowych. No dobrze, ja już mogę czuć się posiadaczem nowej, młodej roślinki. Będę się starał o nią dbać jak najlepiej. Jeszcze tutaj tylko wyrównam tą wierzchnią warstwę. No i zaraz zabiorę się za podlewanie. Jeszcze tutaj wyrzucę ten nadmiar ziemi. No i co? Tak oto prezentuje się zielistka w nowej doniczce. Mam nadzieję, że będzie cieszyć oko. Jest to bardzo sympatyczna roślinka. Można ją na przykład postawić na szafie. No i w miarę upływu lat roślina powinna się pięknie rozrosnąć. Moja jest naprawdę taka świeżutka, taka sztywna. No i za chwilkę ją jeszcze podleję. W książce jest napisane, że w lecie należy podlewać zielistkę 2-3 razy w tygodniu, a zimą raz w tygodniu. Zielistka jest bardzo wytrzymała na suszę i nie ginie, gdy czasami zapomni się o niej. W istocie susza może stymulować tworzenie większej ilości rozłogów, kwiatów i rozmnóżek. Wspomnę jeszcze o świetle. Dobrze znosi miejsca zacienione, jednak przy dobrym oświetleniu białe paski na liściach są bardziej wyraziste. No dobrze, no to może już tej wody wystarczy, chociaż ta ziemia była dosyć sucha, więc tą zielistkę trzeba podlać dosyć dokładnie. Przy okazji oczyszczę ją sobie tutaj z nadmiaru ziemi, która gdzieś tam dostała się do listków. No a na koniec można jeszcze zraszać zielistkę. Ona ma w ten sposób skonstruowane listki, że ta cała woda spływa do środka rośliny. No to co? Czas na nowe stanowisko. Zielistka bardzo lubi towarzystwo innych roślin, więc ja umieściłem ją tutaj obok mojej monstery minimy. 2 takie same doniczki, 2 takie same podstawki. Trzymajcie się. Cześć!